Partnerem odcinka jest Zen. Partnerem wyprawy jest serwis wakacje.pl. Dzień dobry szanownym Państwu. Jestem na 8. piętrze naszego hotelu. Ten hotel nazywa się Amari, a kiedyś nazywał się Watergate. No ale zmieniono nazwę, bo najwyraźniej Watergate nie kojarzy się dobrze, zwłaszcza gościom z Ameryki. To 8. piętro to jest piętro relaksacyjne. My z Agnieszką mamy pokój na piętrze 27, ale to właśnie tutaj są baseny, jest taki zewnętrzny bar, tam jest sauna parowa, zupełnie jakby nie było sauny parowej na zewnątrz po prostu jak się wyjdzie, też jest, ale tam jest jeszcze lepsza, taki hammam turecki. No i tutaj człowiek się regeneruje i relaksuje, więc ja również zamierzam to zrobić, potem spożyć delikatne śniadanie, gdyż dzisiejszy dzień będzie niezwykle wycieńczający. Mam na sobie dość luźną odzież, ponieważ moje biedne jestestwo będzie będzie chciało przyjąć ogromną ilość jedzeniowej, wspaniałej treści. No bo po co się, moi drodzy, przede wszystkim do Tajlandii przyjeżdża? No tak, to wspaniały kraj widokowo, ale przede wszystkim to wspaniały kraj jedzeniowo, a Bangkok słynie z doskonałej kuchni. Więc będziemy dzisiaj chodzić i jeść i jeszcze raz jeść. Ostrzegam, jeśli jesteście na diecie, nie oglądajcie tego odcinka. Z wielkim podnieceniem, ale i pewną obawą myślę o tym, co mnie dzisiaj czeka. No, czeka mnie wielkie obżarstwo. Tyle rzeczy do zjedzenia w Bangkoku, a ile jeszcze zjeść się nie da. No więc śniadanie musi być delikatne, mimo że pokusa wielka. Ogromny stół azjatycki, ogromny stół europejski. O nim w ogóle nie myślałem, że nie będę tu jadł boczku, ani tostów, ani nawet leberkäse. Tak, jest tu leberkäse. Król Tajlandii mieszka w Bawarii, więc pewnie dlatego tutaj też leberkäse. Czyli król Tajlandii mieszka również w Bawarii, oprócz tego, że w Tajlandii. Wziąłem delikatniunie rzeczy, mianowicie zupę z pierożkami wonton chińską. O, widzicie, jakie ładne pierożeczki tutaj są. Trochę zieleniny, nieco makaronu. Było też congee, czyli klej ryżowy, ale on strasznie zapycha. Taka zupka to jak mgiełka. O. Pierożek krewetkowy. Wziąłem trochę owoców świeżutkich. Wziąłem wodę kokosową dla nawodnienia. Wziąłem jakiś napój, który ma cudownie organizm postawić na nogi. No i kawę i to wszystko. To jest dopiero początek. Ostatnie spojrzenie na nasz hotel, bo się będziemy oddalać. Ta dzielnica nazywa się Pratunami. Jest dobrym adresem dla tych, którzy przylatują tutaj z pustymi walizkami po to, by z pełnymi wylecieć, a kupują tu przede wszystkim odzież, gdyż ta dzielnica to hotele, ale również wielkie centra handlowe. Ale pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy ową nowoczesnością, pomiędzy tym jakże wzmożonym ruchem drogowym, zresztą smog jest problemem dość poważnym w Bangkoku, zresztą nie tylko w Bangkoku, ale pomiędzy tym wszystkim mamy również tutaj stoiska z ulicznym jedzeniem. I my właśnie idziemy do jednego, tam, w tamtą stronę. Wypada zacząć od najpopularniejszego tajskiego dania poza Tajlandią. To bardzo ważna uwaga.
Oczywiście, jak widzicie, w Tajlandii ono również występuje, ale nie jest tutaj tak wszechobecne jak poza Tajlandią. Każda tajska restauracja nie w tym kraju ma obowiązkowo pad thaja, rzecz, która niezwykle Europejczykom smakuje. No i czymże jest pad thai? Cofnijmy się do roku, no nie aż tak wcześnie, nie denerwujcie się, tylko do roku 1939. Otóż wtedy to Królestwo Syjamu zmieniło swoją nazwę na Tajlandię. A wówczas jednym z najważniejszych towarów eksportowych nowego państwa, wcześniejszego zresztą również, był ryż. No a co można wyeksportować? Ryż najlepszej jakości. Zatem to, co zostawało w domu, było nieco gorsze. Połamane ziarna ryżu, z których robiono makaron ryżowy. Podobna historia w Wietnamie, tamtejszy broken rice. To jest dokładnie to samo. Najlepsze wysyłano, korzystano umiejętnie z tego, co zostawało. No więc na bazie makaronu ryżowego, który tutaj pod spodem jest, o widzicie, takie ryżowe wstążki, niezbyt grube, postanowiono zrobić dania różne. A wówczas to nowe otwarcie, nowa nazwa, kodyfikowano również kuchnię tajską. No i biorąc tradycyjne receptury, stworzono coś, co jest bardzo proste i niezwykle nam smakuje. Mianowicie, mamy makaron ryżowy, mamy tofu, mamy suszone krewetki, mamy jajko, to jest baza, smażenie w woku. No i teraz, wszystko w kuchni tajskiej niemal jest słodkie, słone, ostre i kwaśne. Zatem słodkość to cukier. Zresztą cukier jest tutaj, jak widzicie, jako podstawowa przyprawa również na stole. Nie jesteśmy w cukierni. Słoność to jest sos rybny. Tutaj również stoi. To wszystko już jest w tym makaronie. Ostrość. Tutaj mamy, jak widzicie, pokruszone papryczki chili. No i teraz kwaśność. Kwaśność w tym daniu akurat płynie z dwóch rzeczy. Po pierwsze, mam tu kawałek limonki wellimetki, ale jeszcze tutaj dodawany jest sos tamaryndowy, wywar z tamaryndowca. Można kupić gotowy również w Polsce, można też wnętrze tamaryndowca pełne pestek przecedzić i ma się ową kwasowość. Ja wziąłem wersję podstawową, czyli mam tylko tofu, no jeszcze suszone krewety, jajko. Ale można sobie zażyczyć również o wersję, poprosić o wersję kurczakową albo świeżo krewetkową. No szczypior to jest obowiązek, orzeszki, wiele dań tutejszych orzeszkami jest dekorowana. Jest tu, jak mniemam, nieco sosu sriracha, również na naszych półkach sklepowych dostępnego na bazie chili. Nie jest to bardzo ostre, jest to bardzo dobre. Kiełki, jeszcze kiełki. Moi drodzy, to nie jest przypadkowe stoisko z pad thaiem. Robiliśmy kwerendę. To jest jeden z lepszych pad thaiów w tej części miasta. I rzeczywiście takowy jest. Nieprzesłodzony, nieprzekwaszony, zrównoważony, świetny. W poprzednim odcinku pływaliśmy dużo łodzią rekreacyjnie. Mówiłem wam o tym, że kanały w tej starej stolicy po jednej stronie rzeki nadal funkcjonują, a po tej stronie rzeki, gdzie mamy teraz Bangkok, te kanały są zasypane w większości. Zasypano je, by wybudować właśnie coś takiego, gigantyczne nowe miasto. Ale to nie znaczy, że zasypano wszystkie. Niektóre z nich dalej są i w dodatku są fantastycznymi arteriami komunikacyjnymi. Tam jest przystanek autobusowych łodzi. Tam właśnie zmierzamy. Tutaj na bardzo czytelnej mapie mamy rozkład jazdy owych autobusów wodnych.
tramwaj wodny, tak się zwykło mówić, ale ktoś sobie to ubzdurał, no bo tramwaj to jest pojazd elektryczny. Tymczasem to wcale nie jest napędzane prądem, to ma silnik, więc do diaska, ja na to będę mówił autobus. To jest bardzo tanie, złoty 50 będzie nas kosztowała podróż, 4 przystanki, omijamy korki, jest lekki przewiew, no zresztą sami zobaczycie. To jest wspaniały sposób jeżdżenia po Bangkoku, choć nie wszędzie da się dojechać w ten sposób. Cena biletu zależy od długości trasy. My płyniemy na pętlę, ostatni przystanek 14 batów. 10 batów to jest mniej więcej złoty 20. Liczyłem na większy przewiew, no bo jesteśmy w ruchu, ale tutaj jest taka folia. Nie chodzi o to, by wstrzymać powietrze. Chodzi o to, by nie ochlapywały nas przepływające obok jednostki, gdyż ruch tutaj jest spory. To nie widzi się wiele, bo jest się w kanale w dole. Co się widzi? Wieżowce dookoła. Nowoczesny bank. Ale co niezwykle śmieszne i charakterystyczne dla tej części świata, obok tych wieżowców czasami nad samym brzegiem przycupnięta jest tradycyjna azjatycka, południowo-wschodnioazjatycka chata. Delikatne uderzenie w gong uważane jest za akt cnoty, a dzwonienie tymi dzwonami wspomaga nasze dobre uczynki. A gdzie jestem? Wspinam się na szczyt świątyni Wat Saket.อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านั้นไปสอนเรื่องคนมีลูกมีเมียไม่น่าจะไปสอนไม่น่าจะทรงสอนอย่างนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นโลกวิทู Świątynia nazywana jest też Złotą Górą, bo świątynię, ów kompleks wzniesiono właśnie na wzgórzu. Bardzo, bardzo dawno temu. Dzisiejszą formę zawdzięcza pierwszemu władcy z obecnie panującej w Tajlandii dynastii, królowi Ramie I, rzecz jasna. Mamy tutaj miejsce, w którym ludzie modlą się, wcześniej wpisując swoje prośby. Przyjrzałem się temu i niektóre rzeczy są wzruszające. Większości nie rozumiem, bo są tajskim alfabetem, ale nie tylko. To jest głagolicą, grażdanką. Niech pokój zapanuje na całym świecie. O to prosi pani Daria i trudno się do tej prośby nie przychylić. A to miejsce służyło kiedyś nie tylko celom modlitewnym, służyło również celom ofiarnym i higienicznym. Otóż w czasach zarazy palono tutaj ofiary tejże zarazy. I kiedy zaraza była wyjątkowo mocna i nie starczało ognia, no to zlatywały się tutaj gromady sępów. Są tam liczne przedstawienia tegoż. To przy okazji jest wspaniałe miejsce widokowe. 977 schodów. Nie liczyłem, ale tak twierdzą źródła. No i mamy stąd Bangkok niemal jak z lotu ptaka. Mam kilka dobrych wiadomości. Po pierwsze, na szczyt świątyni jest tylko 344 schody, a nie 977. Strach ma wielkie oczy. Ale druga jest taka, że w pobliżu tejże, ulica dalej, mamy doskonały region ze street foodem. Doskonały na tyle, że tutaj miała, bo dzisiaj jej nie widzieliśmy ani wczoraj, swoje stoisko słynna pani Faj, która dostała
za jedną potrawę podawaną na ulicy w takim samym anturażu jak tu gwiazdkę Michelina. A ta potrawa to jest jedna z ikon miejscowego ulicznego jedzenia. To jest właśnie to. To jest omlet z krabem. Coś, co można zamówić głównie w Bangkoku i nie w restauracjach, tylko właśnie w takich miejscach jak to. Wziąłem też kilka innych rzeczy, no mianowicie tom yum, szeroki ryżowy makaron smażony z kurczakiem, ale najważniejszy jest tu omlet z krabem. Mam tu sos sriracha zapewne, ale mam jeszcze coś, co zawsze niemal w Tajlandii jest na stole. To jest bardzo podobna rzecz jak i w Wietnamie, tylko nieco się różni. To jest mianowicie mieszanina sosu rybnego, nam pla. Sos rybny jest rozcieńczany wodą, jest dosładzany, dokwaszany octem ryżowym, jest tam czosnek i jest chili. No i właśnie, ilość chili to ta różnica między Wietnamem a Tajlandią. W Wietnamie tego chili jest troszeczkę, a tutaj jest niemal samo chili. O! No, nie mogłem sobie odmówić i tego, gdyż to spożywam codziennie niemal. W Polsce to można zjeść sezonowo. No, mam parę swoich adresów, nawet w Krakowie. To jest po prostu morning glory, czyli wodny szpinak. Ubóstwiam. Szybciutkie smażenie wokół, ale to za chwilę. Tutaj rzeczy szybko nie wystygną. Zaczynamy od tego, bo to jest clue. Robione wokół mięso z kraba w środku, na razie bez żadnych przypraw. Chodzi o to, by poczuć smak właściwy. Jaki powinien być omlet z kraba? Jajka powinny być w nim dodatkiem, a całe serce winno być krabowe. I tak tutaj jest. Nie są to żadne paluszki krabowe, które jak wiadomo z krabem nie mają nic wspólnego. To jest mięso z kraba i to jest przepyszne, wspaniałe. Ta masa jajeczna, szybkie smażenie, ona jest chrupiąca. Środek jest słodki, bo taki jest właśnie krab i bardzo soczysty. Doskonałe. A musicie jeszcze wiedzieć, że pani Faj, kiedy dostała gwiazdkę, podniosła ceny 1000-krotnie, bo się nie mogła opędzić od klientów. No, ale zaczynała tak samo. Ja oczywiście nie mam żadnego wpływu na Michelinowe gwiazdki. Mogę wam tylko powiedzieć o tym, co myślę. Ten omlet jest wyborny. I morning glory też. To są miejsca, które karmią uczciwie, prawdziwie i arcydobrze. Michelin po raz pierwszy począł wyróżniać jedzenie uliczne, punkty owo jedzenie sprzedające i jadłodajnie w roku 2016, a zrobił to w Singapurze. W roku 2018 z tą samą kategorią dotarł tutaj, do Bangkoku. I ta pani Faj, o której wam opowiadałem, dostała gwiazdkę Michelina za ów omlet krabowy właśnie w 2018 roku. Byliśmy przed chwilą przy ulicy, która się nazywa Samran Rat. I to miejsce, w którym jedliśmy, w ogóle nie ma żadnej nazwy. Na mapach Google jest oznaczone jako Samran Rat Thai Food. Jesteśmy kawałek dalej i mamy jadłodajnię. No jadłodajnię taką jak u nas u pani Stasi. Czyli u nas to by były pierogi, kapusta zasmażana, buraczki mielone i coś tam jeszcze. Tutaj też jest typowe tajskie jedzenie i zobaczcie, co się dzieje. Od 2018 roku rekomendacja michelinowska łącznie z rokiem tym. No, nie wejdziemy tu teraz. Brzuch jest pełen, ale o ile Paryż wart jest mszy, tak Bangkok wart jest wielu mszy pod postacią sum. Chodzi mi oczywiście o msze kulinarne. Kącik partnerski.
Moi drodzy, teraz słów kilka o naszych partnerach. Partnerem tego odcinka są karta i aplikacja Zen. Niezwykle użyteczne zarówno w codziennym życiu, jak i podczas bardzo dalekich, najdalszych wojaży. Karta Zen to nie tylko wielowalutowa karta płatnicza, oferuje ona szereg zenefitów, takich jak często dość wysokie i natychmiastowe cashbacki, a więc zwrot gotówki u licznych partnerów oraz przedłużona aż o 2 lata gwarancja na sprzęt elektroniczny, oczywiście zakupiony przy użyciu karty Zen. Zakładając konto Zen Pro z kodem Makłowicz możecie cieszyć się tym za darmo przez 90 dni. Partnerem całej naszej wyprawy do Tajlandii jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie odwiedzić zarówno ten jakże fascynujący kraj, jak i mnóstwo innych pięknych miejsc na świecie niemal całym. A ofertę serwisu znajdziecie także w aplikacji wakacje.pl, która pozwala na przeglądanie i rezerwację oferowanych wyjazdów w niezwykle wygodny sposób na telefonie czy też tablecie. Koniec kącika partnerskiego. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Koc Voie. Jest to z punktu widzenia skrzyżowań głównych arterii najważniejsze takie miejsce w Bangkoku. Dookoła mnie budynki uniwersyteckie. No i tam pomnik, który upamiętnia wydarzenia z roku 1973. Mianowicie bunt studentów przeciwko dyktaturze wojskowej. Musicie wiedzieć, że Tajlandia jest monarchią konstytucyjną. Zresztą mamy tutaj podobiznę obecnie panującego króla. I nikt z tych studentów nie domagał się zniesienia monarchii. Chodziło tylko o swobody obywatelskie i o rozluźnienie rygorów wojskowej dyktatury. Co do monarchii, pamiętajcie, że tutaj jest prawo o obrazie majestatu. Można za obrazem majestatu, nawet niewinny żarcik, iść siedzieć. Tutaj o monarchii mówi się dobrze albo wcale. Ulica Khao San, niezwykle ważna z punktu widzenia historii miasta i rozwoju w nim turystyki. Otóż właśnie tutaj, przy tej ulicy w latach 70. XX wieku poczęli spotykać się hipisi, plecakowcy, głównie z Europy i ze Stanów, którzy podróżowali po tej części świata. Tutaj zaczęły powstawać hostele, oni tutaj siedzieli, wymieniali się informacjami. No i zrobiła się z tego główna turystyczna ulica miasta. To jest w tej chwili coś takiego jak w Krakowie Floriańska, czy też w Budapeszcie Wacji Udca. No, pewnego rodzaju turystyczny Mordor, zwłaszcza po zmroku. Tutaj się nie da przejść. Można sobie tu zrobić tatuaż, kupić jointa, przebić uszy, zrobić masaż. No wszystko, co tylko chcecie. Ale klientami są najczęściej ludzie tacy jak my. Więc warto tu przyjść. Ale jeśli chcecie prawdziwy Bangkok poznać, to nie tu, nie tu. Moi drodzy, ta część miasta nazywa się Sukhum Vit. I oczywiście mamy tutaj również dość masywny ruch skuterów, ale mamy również dużo limuzyn, mamy dużo wypasionych fur, mamy dużo nowoczesnej architektury i mamy mnóstwo międzynarodowych również knajp. Gdyż to jest miejsce, w którym skupia się życie bangkokskich ekspatów. Mieszkają tutaj cudzoziemcy, którzy w Tajlandii, w Bangkoku pracują. Wielu Japończyków zwłaszcza, dlatego też miejscowi mówią na to powszechnie Little Tokyo. Dużo dobrych hoteli, no i świetna gastronomia. Nie tylko made in Thailand. No i właśnie w tej sprawie tutaj przyszliśmy. I na razie przede wszystkim muszę przejść przez ulicę, co
Nie jest łatwe, bo tutaj nie ma świateł. A, tu w ogóle nie ma przejścia dla pieszych. Dobra, przechodzić będę zatem tam. To wszystko, co widzicie wokół mnie, ten kwartał, nazywa się Tonglor, a miejsce, w którym teraz siedzę, nazywa się Takohachi. I nie tylko to, co mam przed sobą, ale również sama nazwa tego lokalu charakteryzuje nam kulinarną moc owego miejsca, owej okolicy. Takohachi to się pisze razem, ale tak naprawdę jest to zbitka dwóch słów. Intuicja was nie myli. Taco, tak. Chodzi o tacos właśnie w liczbie pojedynczej taco. Tutaj mam liczbę mnogą, bo mam 3 tacos. Zaraz jeszcze do nich przejdę. Ale teraz hachi to jest 8 po japońsku. 8 jest szczęśliwą w Japonii liczbą. No i przed sobą mam właśnie wspaniałą japońską rzecz. Mianowicie sashimi z tuńczyka w sosie ponzu, czyli, by teraz powiedzieć krócej i prościej, mamy w tym lokalu mieszankę dwóch kuchni, meksykańskiej i japońskiej. Mówiłem wcześniej o ekspatach i o Japończykach, ale mieszkają tutaj również przecież Tajowie dość licznie, w dodatku tajska klasa wyższa, czyli ci najbogatsi właśnie tutaj mieszkają. I wszyscy chcą jeść również kuchnię z różnych innych stron świata. Co jest w Bangkoku zaskakujące i wspaniałe? Pokazywaliśmy wam dzisiaj cudowne tajskie jedzenie uliczne. Ono jest genialne, ale tutaj znajdziemy kuchnię z całego świata w oryginalnym wydaniu. Jeśli w Kuala Lumpur na przykład pójdzie się do restauracji włoskiej, to najczęściej jest żart. Tam jest świetna kuchnia malezyjska, hinduska, tajska. W Malezji mieszkają też Tajowie, ale europejska nie. Natomiast tutaj tak. Chcecie restaurację niemiecką? Są tu. Chcecie austriacką? Są tu. Chcecie szwajcarskie fondue? Jest tutaj. Chcecie rzeczy japońskie, koreańskie? O, wygadałem. Co będzie potem? Tu jest wszystko. Wszystko w najlepszym wydaniu. Bangkok obok Tokio jest, jeśli chodzi o rekomendacje michelinowskie, no po prostu sezamem. No a teraz to, co przede mną, gdyż w tym klimacie surowy tuńczyk, nawet jeśli jest zanurzony w sosie ponzu, nie powinien zbyt długo leżeć. Mgiełka, poezja, są wakame, jest wszystko po prostu. No dobra, to teraz odświeżenie ust, margaritka. Widziałem tu, stały na barze mezcale, tak. To jest margarita, więc pewnie na tequili, ale mezcalita byłaby jeszcze lepsza. Tacos z szarpaną wołowiną. Ja zjem tylko jedno taco, gdyż już się wygadałem. Przed nami jeszcze jedna bardzo masywna i doskonała degustacja. Ale teraz skupmy się na tym. A dobra, to trzeba zrobić tak, myślę. Jestem brudny, ale powiadam wam, że 8 w tym wydaniu jest naprawdę szczęśliwą liczbą. Prawie się wygadałem, no więc uważni będą wiedzieć kuchnię, jakiego kraju będziemy za chwilę jedli. No więc tak, jesteśmy 100 metrów mniej więcej od Takohachi, a zanim zobaczycie, co na stole, to spójrzcie na ów szyld. On wyjaśni wam wszystko. Lokal nazywa się Borni, a dowodzi nim bardzo uznany koreański szef, oczywiście nie z Korei Północnej, tylko południowej. No i wygląda na to, że jest to niezły wypas. Na początek poprosiliśmy o kimchi jjigae, no czyli zupę z kimchi, ale zanim ją dostaliśmy, ona tu przed nami dymi,
to przyniesiono mnóstwo przystawek. No, czyli takie rzeczy, które zaostrzają apetyt, głównie pikle, ale wśród nich coś niezwykłego. Zobaczcie, to są parówki marynowane na taki sposób, jakby były piklami. Tego nigdy wcześniej nie jadłem. O, tu druga porcja. To jest to. Ale skupmy się na kimchi. Ona jest potwornie gorąca. Na szczęście mam tu coś zimnego, a mianowicie koreańskie wino ryżowe, które pije się w miseczkach z lodem. Zresztą ono samo w sobie jest bardzo zimne. Świetna rzecz, niesłodka. Są też takie aromatyzowane różnymi sokami owocowymi. To nie jest coś, za czym przepadam. To jest w smaku bardzo podobne do sake. Mam tu ryż. No i oczywiście najchętniej bym to zjadł z tego naczynka tą wielką łyżką, ale spód jest podgrzewany, więc żeby móc spróbować racjonalnie, jak to kimchi jjigae smakuje, lepiej przelać je do miseczki mniejszej i sięgnąć po łyżkę. A w zasadzie łyżka służy do wyławiania różnych fragmentów, bo płyn najlepiej próbuje się tak. Przede wszystkim nie jest to przerażająco ostre. Jest to bardzo głębokie w smaku, trochę bardziej pomidorowe niż kimchi, do których jestem w kraju naszym przyzwyczajony. Fragment wieprzowiny jest z tofu. Doskonałe kimchi. Dla tych, którzy lubią kimchi, spieszę donieść, że Koreańczycy w Polsce otworzyli fabrykę kimchi. Można kupić koreańską kimchi made in Poland i robić sobie kimchi jjigae. A propos tego, co się tu dzieje, to nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Najlepsze, mam nadzieję, że najlepsze, ale wizualnie najlepsze na pewno przed nami. Paróweczko. Jesteś prawie jak utopenec, ale mniej kwaśna. Jestem właśnie w trakcie procedury o nazwie Woosamgyeop. To jest koreański grill. Tutaj mam wołowinę. Ja wiem, to wygląda jak boczek, ale to jest wołowina. Zaraz zobaczycie intensywny czerwony kolor tego mięsa. Beef brisket. Taka właśnie przerośnięta wołowina. Sos sojowy, trochę czosnku i imbiru, delikatnie marynowane, bo mięso koloru nie zmieniło. A tutaj mamy grill. Tam pod spodem żarzy się węgiel prawdziwy. Tu jest wyciąg, bardzo niziutko. I teraz trzeba to, ponieważ to cieniuteńko pokrojone, bardzo szybciutko podsmażyć. Takie plastry szybciuteńko i błyskawicznie. Ponieważ im dłużej z wołowiną, tym gorzej. Właśnie dlatego ona jest przerośnięta, no bo tłuszcz jest nośnikiem smaku. To już dajemy na drugą stronę, albo nawet zwijamy, bo to się już rozpadło. To obracam i teraz trzeba z tego zrobić pakuneczek. Ja już trochę tutaj wcześniej ćwiczyłem. Mamy różnego rodzaju zieleninę, mamy liście sałaty, mamy sałatę rzymską, mamy sałatę lodową, mamy pak choya, pakuneczek. No więc tak, najpierw trochę rozprowadzamy tutaj bardzo intensywnego sosu ze sfermentowanej soi. Teraz bierzemy ową wołowinę. Stopień wysmażenia mięsa zależy od naszego uznania. Moim skromnym zdaniem im mniej, tym lepiej. Mamy tutaj czosnek, no ale czosnku na razie nie biorę. Natomiast to jest rzecz ważna. To są paseczki cebuli oraz szczypioru, które były leciutko potraktowane chili. No i teraz jest dużo różnych opcji. Można to dowolnie napakować jeszcze tym wszystkim, co tutaj mamy. Do popijania jest coś niezwykłego. Mianowicie taki chłodnik jakby. Ta chili nie jest bardzo ostra. To ma smak ogórkowo-glonowy. Jakby
morskie ogórki, trochę kwaśne od octu, trochę słodkie, ale skupmy się na tym. To teraz zwijamy, moczymy w tym sosie, który jest trochę kwaśny, jakby tamaryndowy. I wszystko jemy tak, jakby dorośli najbardziej lubimy. Łapami. Moi drodzy, nigdy nie byłem w Korei, ale to jest wielkie przeżycie. A w ogóle sam Bangkok jest przeżyciem ogromnym. Wierzajcie mi, jest tu najlepsze jedzenie z całego świata. Chyba nie ma polskiej restauracji. Być może jest, ale ja nic o niej nie wiem. Jeśli chcecie zmienić swoje życie, przyjeżdżajcie, otwierajcie. Jeśli będzie dobra, na pewno się sprawdzi.